Patrzcie się, a ja się produkuję normalnie, tutaj ładne rzeczy do was mówię, a okazało się, że nie włączyłem mikrofonu, a inaczej był wyłączony, więc jeszcze raz powiem, że dobry wieczór panie i panowie, witam, tak jak co tydzień widzimy się i pogadamy sobie o tym, co tam się podziało w świecie filmu, pogadamy sobie rzeczywiście dużo ciekawych tematów, bo no dzieje się w Marvelu, dzieje się w DC, będziemy gadać o tych rzeczach, ale na początek oczywiście, jak zawsze, że tak powiem, blok na zasadzie, pogadajmy sobie o tym, co trzeba omówić. Słuchajcie, kilka rzeczy. Drogi widzu, jeżeli oglądasz z odtworzenia, to w spisie, w opisie będzie spis treści, możesz sobie przeskakiwać pomiędzy rozdziałami, bo rzeczywiście tak to jest zorganizowane, że akurat tematycznie raczej to się wszystko łączy. Również, jeżeli masz ochotę posłuchać tego w formie podcastu audio, no to możesz tego posłać na Google Podcast, Apple, Spotify i tak dalej, i tak dalej. Tak, już włączyłem mikrofon, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że teraz wszystko już jest w porządeczku. Byłoby miło. Więcej. Zakończyliśmy zakończyliśmy w końcu omawianie Władcy Lalek. No to jest masakra. Witam cię bardzo serdecznie, użytkowniku z TikToka. No i cieszę się, bo to było rzeczywiście najgorsze chyba 16 tygodni w moim życiu, tak, bo 15 części plus jeden odcinek z ciekawostkami, a dobrze wiecie, jeżeli widzieliście ten odcinek, że będzie niedługo kolejna część, The Leech Lady dostanie swój film, masakra. Nie mów mi, że jeszcze się herbata rozwaliła. Coś będzie trzeba wymyślić. Więc za czas jakiś, no dostaniemy kolejną porcję Władcy Lalek. Oczywiście będzie omówiony, ale skoro dobrze wiecie, że niedługo, nie, dziękuję bardzo, nie zapraszam nikogo do live'ów, ale niedługo, panie i panowie, zaczynamy we środę oczywiście Omen, czyli nową serię w cyklu Kultowe Horrory. Wtedy też będziecie wybierali, tak, co będzie omawiane później, więc wbijajcie zarówno na Discordzie, na grupie na Facebooku, także na karcie społeczność. Jest post, możecie tam wrzucać swoje propozycje, one wszystkie będą oczywiście uwzględnione. Mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczywiście propozycji wrzucacie i nawet nie jest tak bardzo źle, jakościowo w sumie, jakościowo. Dodatkowo co jeszcze? Ważna rzecz, bo to akurat dostałem ostatnio, wspierający, nieważne czy to akurat przez YouTube, czy przez Patronite, wspierający ten kanał, mamy swoją prywatną grupę na Facebooku, ona nazywa się Skruchowisko VIP, no i tam oczywiście oprócz tego, że co jakiś czas są prywatne live'y i widzowie oczywiście też dostają recenzje z wyprzedzeniem, no gadamy sobie i w ogóle. No i ostatnio jeden z użytkowników się zgłosił, mówi, że też chciał dołączyć i tam trzeba oczywiście wypełnić formularz i muszę wam powiedzieć, słuchajcie, jedna ważna rzecz, to, że ktoś ma wykupione YouTube Premium, to nie jest automatycznie tożsame z tym, że on mnie wspiera. Nie. To, że wykupiłeś YouTube Premium, to masz na przykład tam inne rzeczy, które ci YouTube daje, typu na przykład nie masz reklam i tak dalej, ale to nie jest wspieranie mnie. Wspieranie mnie jest na dole jest guzior, wybierasz sobie dowolną kwotę i to robisz. A to, że użytkowniku drogi wykupujesz sobie YouTube Premium, no to niestety nie jest tożsame, bo sprawdzałem i dziękuję bardzo. I druga rzecz, to w sumie akurat też dotyczy się wspierania. Często pytacie, a Marcin, a czy zrobisz, i tutaj pada tytuł filmu z 1960, albo czy zrobisz recenzję takiego i takiego filmu. Powiem w ten sposób. Ogólnie, jeżeli film ma powiedzmy 2 godziny, no tak to przemieszczam, powiedzmy 90 minut, 2 godziny, to zrobienie takiej recenzji w moim przypadku to jest około 6 godzin. Od momentu, kiedy rozpoczynam oglądać film, przez napisanie scenariusza takiej recenzji, znalezienie ciekawostek i tak dalej, nagranie, zmontowanie, opublikowanie i tak dalej. To jest 6 godzin. Więc biorąc pod uwagę, że na przykład, nie wiem kto myśli, ale ten ostatnie 2 tygodnie kwietnia były tak kosmicznie koszmarne pod względem premier, że naprawdę tyle fajnych tytułów nawaliło, a i tak chyba w tym tygodniu niemalże co dnia wpadała nowa recenzja, nie to, że short, ale nowa recenzja. No i tak naprawdę jeszcze wszystkiego nie omówiłem, bo nie omówiłem oczywiście Renfielda, nie omówiłem jeszcze Bo się boi, nie widziałem nawet jeszcze nowego Martwego Zła, a to muszę oczywiście omówić poza kolejnością. Nie omówiłem jeszcze 3. sezonu Mandalorianina, więc drodzy widzowie, no nie będę omawiał tych filmów z lat 60., 70., powiem po raz wtóry. Jeżeli chcesz, chyba najwyższa opcja, albo jedna z najwyższych opcji podczas wspierania daje ci moc, że możesz sobie wybrać jeden film, który omówię specjalnie dla ciebie. Jeżeli tak naprawdę chcesz, to proszę bardzo, zachęcam. Dobra. O co chodzi z nagraniem puszczonym parę godzin temu? Pisałeś, że testujesz algorytm w ten sposób. Tak, bo panie i panowie, wrzuciłem ostatnio, a właściwie dzisiaj wrzuciłem
3-sekundowy, chyba właściwie nawet YouTube z tego zrobił 5-sekundowy short, gdzie jest tylko i wyłącznie ciemny ekran, nie ma nic ani żadnego dźwięku. Tak, testuję jak najbardziej algorytm, bo ostatnimi czasy wrzucając cały czas shorty, no rzeczywiście, tak sprawdzałem na przykład 3000, 5000, jeden nawet short dobił już prawie do 200 000 wyświetleń, a ostatnimi czasy one tak mają po 10 wyświetleń, 15, 20. Okazało się, że nasz kanał znowu trafił w system zastrzeżony. I tak popatrzyłem, to okazało się, że ostatnia recenzja była, która jest dostępna, że tak powiem, publicznie, to jest 65 tego filmu z Adamem Driverem i chyba jeszcze Super Mario Bros., a wszystko, co było pomiędzy, rozumiecie, nawet te quizy, które robiliśmy przy okazji odcinka świątecznego, charytatywnego, gdzie ja potem je wyciąłem i na przykład rzuciłem tam quiz z Ormando, czy quiz z Galerianem, czy quiz na przykład z Julianem z Brud z Kosmosu, też zostały usunięte i nie są widoczne, więc po prostu testuję, co ten algorytm robi i uwierz, Jurku, ten filmik, ten powiedzmy 5-sekundowy short, na którym nie ma nic, jest tylko ciemny ekran bez dźwięku, dobrze się ogląda. Okazuje się, że w tym momencie każda osoba obejrzała go przynajmniej 3 razy i ma takie wyświetlenia, że to jest nieporozumienie, więc na razie sprawdzam, co się działo. Odzywam się ostatnio właśnie do YouTube'a na Twitterze, oni to mają swoją, że tak powiem, specjalną komórkę. Nie, ten filmik spokojnie, nie ma żadnego znaczenia, on będzie usunięty bardzo, bardzo, bardzo szybko. Witam bardzo serdecznie tutaj osoby na TikToku. Cześć, fajnie, że jesteście. Cześć Anne-Marie, cześć Pyroxido również. Także to jak najbardziej o to chodzi. Ironek pisze, nie sądziłem, że Sans Evil Dead doda mi tyle pozytywu, energii. No słyszałem właśnie bardzo dobre, pozytywne recenzje tego filmu. Jak wszystko pójdzie dobrze, to wybiorę się na niego jutro. No ale to wiadomo, że no, nie mogę, tym razem nie mogę wziąć dzieciaków. Ale słuchajcie, jakie mamy tak, tematy, przechodząc już do meritum. Zacznijmy od komiksów, bo Jonathan Majors ma duże problemy, bo najprawdopodobniej może wylecieć z Marvela, a na pewno stracił już kilka ról filmowych, więc o tym sobie pomówimy. Będzie o Superman Legacy, ponieważ ruszają prace preprodukcyjne nad nowym filmem Jamesa Gunna. Sherlock Holmes 3, tak, w wykonaniu Roberta Downeya Jr. również jest jak najbardziej pomysł. My pomówimy o Gównoburzy, bo okazało się, że Netflix niedługo wypuści film dokumentalny o Kleopatrze. No i tam okazało się, że Kleopatra została zagrana przez Afroamerykankę. No i jest jazda w Egipcie rzeczywiście, aż nawet do tego stopnia, że możliwe, że zostanie Netflix tam zakazany. Panie i panowie, będzie trochę o sci-fi, bo pogadamy o tym, że John Boyega się przeprosił, tak, jak najbardziej przeprosił się z Kathleen Kennedy, z Gwiezdnymi Wojnami i najprawdopodobniej powróci w tym nowym filmie. Michelle Yeoh wraca do uniwersum Star Treka, będzie o nowym filmie Transformers, o tym, że Amazon wychodzi nam naprzeciw i jeżeli masz problem z dialogami, to będzie to można podkręcić. No, będzie oczywiście o tym, że saga Zmierzch powróci, nie tylko w tym momencie już Harry Potter, ale również i saga Zmierzch w formie serialu. Będzie temat, który mnie bardzo wkurza, bo Warner Bros. Szykuje nowe, zróżnicowane etnicznie wersje swoich klasyków. Na pierwszy strzał chyba idzie film z Jamesem Deanem, ale to po prostu zobaczymy o tym. I oczywiście będzie również o horrorach, bo nie może oczywiście tak być. Robert Pattinson jako Dracula, więc rzeczywiście tych tematów jest całe mnóstwo. Dziękuję za wszystkie serduszka na TikToku, naprawdę jesteście niesamowici. Zielona Irlandia, pozdrawiam Cię, bo ja oczywiście też nadaję z Irlandii, mieszkam w Irlandii. To w ogóle już niedługo będzie rocznica, panie i panowie, także rzeczywiście hardkorowo. Krzysztof pyta, Marcin, widziałeś Bosię, Boy Astera i co sądzisz o jego poprzednich filmach, czyli Midsommar i Hereditary? Jakbyś mógł tak szybko powiedzieć. Mówiłem właśnie, że Bosię, Boy jeszcze niestety nie widziałem, nadrabiam już Omen, obejrzałem już 3 części Omenu, także nie najgorzej, jeszcze zostało mi 2, bo jest 4 i potem nowa wersja Hereditary, pamiętam, widziałem, podobał mi się, a Midsommar nie pamiętam, czy widziałem. Powiem szczerze. Cześć Łowco Duchu, witam Cię bardzo serdecznie. O Matko Boska, już się boję. Transformers, no zobaczymy. Słuchajcie, zaczniemy w takim układzie od komiksowych rzeczy. Zaczniemy od Jonathana Majorsa. On wystąpił w roli Kanga, jeżeli chodzi o serial Loki, oczywiście o Ant-Mana. Tak samo grał w trzecim Creedzie, no ale tutaj teraz zaczyna się problem, ponieważ ostatnio został aresztowany. Tam była jakaś sprawa z przemocą fizyczną w tle, no i okazuje się, że w tym momencie wszyscy umywają od niego ręce. No ale zobaczymy, o co chodzi. Magazyn Deadline nam podaje, panie i panowie, że zaczęło się. Hollywood coraz mocniej odcina się od Jonathana Majorsa, który musi się bronić przed oskarżeniami o przemoc domową. Jak podaje portal Deadline, aktor zaczął już tracić rolę. No więc rzeczywiście mieliśmy
Swojego czasu mieliśmy Billa Cosby'ego, potem był Mel Gibson, Kevin Spacey, teraz jest, jak widać, Majors. Najważniejszym projektem, który już stracił Jonathan Majors, jest The Man in My Basement. Aktor miał bowiem być nie tylko gwiazdą, ale również producentem wykonawczym. Więc słuchajcie, nawet ktoś mi powiedział, słuchaj, nie chcemy twoich pieniądzurów, wynoś się stąd, w ogóle schowaj sobie je, bo my nie chcemy mieć takich negatywnych skojarzeń z naszą produkcją. To jest coś bezsensownego. No ale tym bardziej mówię bezsensownego, ponieważ on jest oskarżony, jeszcze mu nic nie udowodniono. Także no ale sąd się jeszcze nie wypowiedział na ten temat. Aktor miał być producentem wykonawczym. Film zapowiadany jest jako opowieść o niuansach rasy, władzy i tożsamości. Willem Dafoe, uwielbiam faceta, kocham go po prostu, cudowny aktor. Wcieli się w niejakiego Anistona Bennetta, bogatego mężczyznę, który chce wynająć piwnicę rodzinnego domu Charlesa Blackley'a. No właśnie w tej roli miał być Majors. Z czasem Aniston zaczyna prosić o więcej, co generuje napięcie między nimi a gospodarzem. Kolejnym projektem, któremu mu podziękowali, to jest biografia Otisa Reddinga, amerykańskiego piosenkarza tworzącego muzykę Deep Soul i Southern Soul. Majors miał również być gwiazdą kampanii promującej Texas Rangers, ale ta oferta została również wycofana. No więc rzeczywiście nie jest wesoło, panie i panowie. I tutaj mu podziękowali i w tym momencie też rzeczywiście firmy się od niego usuwają, wycofują, można powiedzieć. To nie jakieś tam firmy, powiedzmy, typu Adidas, wiecie, El Grey czy inny Lipton. Nie. To w tym momencie chodzi o to, że jego agencja, która prowadziła jego karierę przez wiele, wiele lat, mówi mu, ale słuchajcie, to jest akurat artykuł, również Deadline. Czy Hollywood uznało Majorsa, gwiazdy piątej fazy MCU i ostatniego Creed'a, że jest to tonący statek, z którego należy się ewakuować? Wszystko wskazuje na to. Agencja Entertainment 360, która dotąd zajmowała się sprawami zawodowymi aktora, poinformowała, że Majors nie jest już ich klientem. Czyli krótko mówiąc, powiedzieli mu, stary, hasta la vista, baby. Przepraszam bardzo, choroba jasna. No i rzeczywiście nie jest dobrze. Portal Deadline donosi, że oficjalnym powodem nie było śledztwo nowojorskiej policji w sprawie oskarżeń o przemoc domową, ale ogólnie problemy z jego zachowaniem. Czyli wiecie, to co Mickey Rourke czy chociażby Robert Downey Jr. uskuteczniali przez wiele lat. Witam Cię, Adrianie, na TikToku. Majors nie ma też osób zajmujących się jego wizerunkiem. Firma PR-owa The Lady Company również rozwiązała umowę z aktorem. Lipa, po prostu lipa. Niedawno informowaliśmy o krążących po sieci doniesieniach, że być może Marvel będzie szukał zastępstwa dla roli Kanga, która przypadła Majorsowi, jednak Deadline twierdzi, że wytwórnie na chwilę obecną nie są prowadzone w tej sprawie żadne rozmowy. No oczywiście, że nie są, bo wszystko jest już nakręcone, sceny z Lokiego są już nakręcone, a film Avengers The Kang Dynasty, zanim zaczną robić, to jeszcze trochę czasu minie, więc panie i panowie, no jest naprawdę grubo. No i tutaj jest oczywiście więcej na temat tej afery. Jak myślicie, czy waszym zdaniem rzeczywiście Majors powinien być skasowany całkowicie? Powinniśmy mu podziękować, powiedzieć, facet, ty się i tam normalnie gdzieś, bo my cię nie chcemy takich osób. I jak wy na to patrzycie? Co myślicie? Czy jest już pora, żeby powiedzieć, Majors, my cię nie chcemy, czy jednak czekamy, kiedy sąd powie, nie róbcie jaj, po prostu kobieta się wkurzyła i tyle, czy rzeczywiście sąd powie, to jest paskuda i tak dalej. Jak wy myślicie na ten temat? Piszcie, ja zaraz zobaczę. Już tutaj patrzę, co piszecie. Cześć, dalej, witam cię bardzo serdecznie. Olga, tym razem ja się spóźniłam. Normalnie żółta kartka. Czy żółte kartki? Spoko, nie ma problemu, fajnie, że jesteś. Za dużo wypił. No możliwe, że za dużo wypił. Nie wiem dokładnie, co tam jest grane. No, wiem, o co policja go oskarża. Poczytałem to i mówiłem o tym chyba tydzień, czy 2 tygodnie temu, a może wcześniej. Więc jestem ciekawy, co wy o tym myślicie. Ironek pisze, i ja wyznaję zasadę, że tak będzie, jak sąd zasądzi. Zgadzam się z tym jak najbardziej. Olga, moim zdaniem film z Kangiem będzie przesunięty tak czy siak i mają pretekst do tego, na korzyść im to jest. Tak, tylko na przykład popatrz, co się działo przy okazji Ezry Millera. To nie był jeden wyskok, prawda? Tutaj w tym momencie, że powiem, no mamy jeden wyskok, jest spokojnie, bo Jegi tutaj, jeżeli mu wszystko udowodnił, to ja go w żaden sposób nie bronię, bo jeżeli jest winny, to zasłużył i powinien ponieść zasłużoną karę. Ale to, co się na przykład, i tu patrzę tylko i wyłącznie z punktu filmowego, hollywoodzkiego, to, co się działo rzeczywiście
z Ezrą Millerem, a tam była jazda za jazdą. Przecież pamiętacie, Wiktor był i mówił, opowiadał jak to jest, no to rzeczywiście jest grubo i cały czas jest film zrobiony, film będzie niedługo. Ezra Miller nie został skasowany, nie został usunięty, więc tam przechodzi jakieś terapie, jakieś rzeczy, ażeby było wszystko w porządku, poprawa wizerunku oczywiście. No nie wiem, po prostu nie wiem. Ale jeżeli jest to tak, że aż firma twoja PR-owa mówi nie, stary, dziękuję bardzo, no to może być grubo. Zawsze to powtarzam, że trzeba poczekać do końca wyroku oraz wysłuchać obu stron barykady. To sąd jest od wydawania wyroków, pisze Eagles. Zgadzam się. 3 żółte kartki i będzie niebieska, tak. Karta rodziny, jak to jest? Nawet nie mam pojęcia. Postal, Iron czy widziałeś film Postal? Okej, dobra, to sobie gadacie. Także no jestem zainteresowany, jak to będzie zrobione, no bo w tym momencie, czy można byłoby zmienić aktora? Oczywiście, że można byłoby zmienić aktora. To nie jest taki problem, nieraz to widzieliśmy, nie dwa i pewnie zobaczymy jeszcze z 5000 razy, no ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało tym razem, panie i panowie. Tutaj muszę popatrzeć, bo oczywiście to dzisiaj, nie wiem, co jest grane, panie i panowie, ale szaleje mi bardzo mi szaleje Chrome, czyli Google Chrome, także nie wiem dokładnie, co jest grane. O, proszę bardzo, tutaj nawet czatu nie widać na tym. O, teraz czat się pojawił, ale tutaj jest ok. Teraz już jest troszeczkę lepiej. Dobra, lecimy dalej, panie i panowie. Superman Legacy ruszają pracę nad filmem Jamesa Gunna i to mnie rzeczywiście bardzo interesuje, bo HBO Max, przepraszam, bo Max, zmienili nazwę, naprawdę zmienili nazwę, poważna sprawa. To, co tam w tym momencie dzieje, jest rzeczywiście jazda, no ale witam wszystkich bardzo serdecznie na TikToku, cześć Grasshopper Brian i tak dalej, i tak dalej. Pewnie nie rozumiecie, no ale widać, że algorytm TikTokowy jeszcze nie jest aż tak dobry, jakbyśmy tego chcieli. Również jest to artykuł portalu Deadline. Ruszają pracę nad nowymi przygodami Supermana. James Gunn, który wyreżyseruje produkcję pod tytułem Superman Legacy, zapowiedział rozpoczęcie okresu preprodukcyjnego. Legacy. Wczoraj oglądałem Omen, 3. część, tak, bo to chyba jest na Disneyu. I tam było chyba ostatnie starcie czy coś, nie? No i Maja przyszła, mówi, to co oglądasz? Ja mówię, Omen 3, ostatnie starcie. Mówię, potem będę oglądał 4, nie? A mówię, ostatnie starcie. Mówię, Maja, czy ty wiesz, ile już było filmów typu ostatnie starcie, The End, to jest koniec i tak dalej, a potem się nagle okazuje, że kolejna część. Tak samo jest podobnie właśnie Legacy, no ale różnie może być. Zdjęcia do produkcji zaplanowano na 2024 rok, choć nie podano jeszcze dokładnej daty ich rozpoczęcia. Gunn poinformował na swoim Twitterze, że kostiumy już są szyte, a scenografia budowana i że nie ma lepszego momentu na podzielenie się dobrą nowiną niż wypadająca dziś rocznica narodzin superherosa w pelerynie. Przypomnijmy, że nowy szef DC Studio nie tylko wyreżyseruje film, ale także napisze jego scenariusz. No dzisiaj jest 23 kwietnia i dla wszystkich fanów sci-fi wiadomo, że już niedługo, właściwie za 3 dni jest bardzo ważna data, czyli 26 kwietnia. Taka zagadka do Was, można wygrać talon na balon. Co to za ważna data? Czemu 26 kwietnia jest ważny dla fanów sci-fi? Piszcie mi, a ja Wam powiem, co dalej się będzie działo. Jeszcze nie zaczęli kręcić filmu, nawet jeszcze się nie rozpoczęły prace produkcyjne, a już jest premiera nowego Supermana zaplanowana na 11 lipiec 2025. Nie, May the Fourth be with you. 26 kwietnia, panie i panowie. W zeszłym roku żeśmy ładnie świętowali. Mieliśmy tutaj live z Lincolnem. W tym roku się akurat nie zgrało, więc nie będziemy nic robić. A poza tym nic nowego w tej materii tego produktu. Dobra, Alien, tak, panie i panowie, LV426, 426, zgadza się. Dobra, lecimy dalej. O tym, że przygotowuje scenariusz nowego filmu o Supermanie, Gunn informował już kilka miesięcy temu, mówiąc, że fabuła powstaje od września zeszłego roku, czyli jeszcze zanim on i Peter Safran przyjęli szefostwo w DC. No i mam nadzieję, że to będzie dobry film. Zaraz przejdę dalej do artykułu, bo ostatnimi czasy DC nie ma dobrej pasy. Wiadomo, że Black Adam z Johnsonem, no to poniósł porażkę i to konkretną porażkę. Nie to, że wyszedł na zero, on po prostu ten film stracił mnóstwo pieniądzurów. Shazam również, zresztą Shazam bardzo szybko, bo już chyba w przyszłym miesiącu trafi na platformę Max. Teraz już nie walnąłem, także jest całkiem dobrze. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo to nie były rewelacyjne filmy, no a tutaj w tym momencie jest
temat, który może będzie interesujący. Superman Legacy ma być filmem, który otworzy nowe uniwersum DC na ekranie kinowym. Ma opowiadać o młodym Supermanie, który mierzy się z własnym dziedzictwem i ziemskim wychowaniem. Nowy Clark Kent będzie ucieleśnieniem prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia, czyli wiecie, guma balonowa i Coca-Cola. A także będzie się kierował ludzką życzliwością w świecie, która uważa życzliwość za staroświecką. Wiemy, że bohater ma mieć mniej więcej, ma mieć mniej niż 40 lat. Kurczę, to ja się nie załapię. Nie będę mógł zagrać. No ale wiadomo, że z takim talentem aktorskim jak ja, tym co najwyżej mógł zagrać trupa leżącego twarzą w dół, gdzieś tam 3 metry dalej w rowie. Drugim filmem, który wpisuje się w nowe uniwersum DC jest Batman Part 2. Autorstwa scenarzysty i reżysera Matta Reevesa. Druga część Batmana trafi do kin 3 października 2025. O Pattisonie będzie za chwileczkę jeszcze kilka słów więcej. A kto zostanie nowym Supermanem? Czy w ogóle macie jakieś typy? Kogo byście chcieli, kogo widzicie w roli Spidermana? Aktor, pamiętacie, nie może być starszy niż 40 lat. No i domyślam się, że skoro ma to być uniwersum, no to pewnie jakiś facet przed 30 albo niedaleko po 30, no bo skoro obstałem, że to ma przynajmniej trwać z 10-12 lat. Kogo wy byście widzieli w roli nowego Supermana? Piszcie. Niedługo po tym, jak James Gunn i Peter Safran przyjęli kierownictwo w DC, ogłoszono także, że do roli Supermana nie powróci Henry Cavill. No to już wiemy. Do tej pory nie podano jednak, jacy potencjalni aktorzy brani są pod uwagę do zagrania nowej wersji Człowieka ze Stali. Wraz z przejęciem dowodzenia Gunn i Safran zapowiedzieli inne rewolucyjne zmiany w uniwersum, choć to nie oznacza, że zrezygnowano ze wszystkich dotychczasowych gwiazd uniwersum. Do swoich postaci powrócić mają Gal Gadot jako Wonder Woman. Ona już w tym momencie wróciła w Shazamie, pojawiła się przez 5 sekund, Jason Momoa jako Aquaman i być może, oficjalna decyzja nie została do tej pory ogłoszona, Ezra Miller jako Flash. No, zobaczymy rzeczywiście. No, ja tak się zastanawiam, Marcin Skruch, no właśnie, jestem po 40 już, wiesz, już nie da rady, no nie ma szans. Zac Efron tutaj pisze Olga, no jakiś to pomysł jest, w sumie Krzysztof pisze, w sumie Zac Efron pasuje. Więc zobaczymy. Pamiętajcie, że Superman, no to nie jest jakaś bardzo wymagająca postać, bo nawet jak patrzymy na aktorów, którzy przez lata wcielali się w postać Supermana, no to jakieś to tuzy aktorstwa nie były. No teraz w tym momencie będę pewnie obrazoburczy mówiąc, że Christopher Reeve nie był rewelacyjnym aktorem, ale Christopher Reeve nie był rewelacyjnym aktorem. Nie był rewelacyjnym aktorem również Henry Cavill, który się nadawał do Supermana, a jeszcze bardziej oczywiście do roli Wiedźmina, bo on jest drewniany. To taki użyję, że tak powiem, takiego porównania piłkarskiego, taki Grzegorz Rasiak aktorstwa. Inaczej, Zbigniew Buczkowski światowego aktorstwa. Bo Buczkowski to jest taka drętwa osoba. The Rock. To by dopiero było dobre, co? Pattison, ponownie nie miałbym nic przeciwko. Pattison jako Superman? Nie no, on jest Batmanem, to nie może być Supermanem. Co ty gadasz, Jarku? Zastanów się, co robisz. Także no, zobaczymy. Nie miałbym nic przeciwko, żeby na przykład wzięli aktora jakiegoś nieznanego, całkowicie totalny tak zwany no-name, kogoś wziętego tam gdzieś wyciągniętego z jakichś przesłuchań, z jakichś castingów tak zwanych, to by mi nie przeszkadzało w ogóle. Nie musi to być gwiazda, jak najbardziej nie interesowało mnie coś takiego. Także no, tak to jest. Dziękuję za wszystkie polubienia na 101 polubień na TikToku, panie i panowie. Zobaczymy, czy wy coś dorównujecie im tutaj normalnie. 9 łapek w górę na YouTubie, panie i panowie. No, zróbcie dobrze algorytmowi YouTube'owemu, niech to się wszystko niesie. Tutaj piszecie jeszcze John Cena. No John Cena też nie może, oczywiście zgadza się, bo jako Peacemaker. No teraz za chwilę najprawdopodobniej powiem o tym, że 50 Cent szaleje, no ale to raczej też nie będzie. Będzie źle jak człowiek ze Stali i Superman powrót. No tam nie było super fajnie, co? Brendan Roth, tak, on się wcielił tam w Supermana, ja go później widziałem, pewnie wy też w serialu, między innymi się pojawiał w Flashu, oczywiście od CW, w tym Arrowverse, potem jako jeden z tych tam Atom, czy jakoś tak rzeczywiście, no więc zobaczymy.
Przypomina mi się na etapie castingu do pierwszego Thora Hemsworth i Hiddleston byli no-name'ami. Zgadza się, no i w tym momencie, jeżeli na przykład pamiętacie, to Tom Hiddleston, który finalnie zagrał Lokiego, on startował do roli Thora i nawet jeżeli sobie poszukacie na YouTubie, tam gdzie są właśnie filmiki, jak on ten niby młot Mjolnir dzierży i no, to były osoby nieznane i tak naprawdę Kapitan Ameryka też, Chris Evans też, no ja wiem, że on wtedy się już wcześniej pojawiał jako, oczywiście jako Johnny Storm, że wystąpił w Stormbreaker, tak się nazywał, nie Stormbreaker, Snowpiercer i tak dalej, kilka rzeczywiście tytułów było, ale to nie było takie nazwisko bardzo, bardzo, bardzo znane, więc no możliwości jest rzeczywiście dużo. O nie, aktor z Ptakodemii, w ogóle przeglądałem sobie, bo planuję właśnie planuję kilka nowych, może nie cykli, ale kilka nowych materiałów nagrać, w których to będzie dużo rzeczy. No i tak patrzyłem na 50 najgorszych filmów i Ptakodemia znajduje się chyba na 3. miejscu najgorszym. W każdym razie na pewno najgorsze 20 filmów to jest właśnie Ptakodemia. I do wszystkich widzów na YouTubie mówię, jeżeli oglądasz nas i chcesz zostawić komentarz, a nie możesz, no to proszę bardzo, krótka piłka. Komentarze na YouTubie są tylko i wyłącznie dla subskrybentów, ponieważ ostatnimi czasy pojawiało się strasznie dużo jakichś tam botów reklamujących strony dla dorosłych, więc żeby tego uniknąć, trzeba zasubskrybować kanał i wtedy będziesz mógł komentować jak najbardziej. Michael, dzień dobry, witam wszystkich po długiej przerwie, wreszcie mam czas na live. No i bardzo dobrze, bo akurat właśnie gadaliśmy o Supermanu, a teraz będziemy sobie zaraz gadali o Sherlocku Holmesu. Tak to jest, ja tylko sobie łyknę herbatki. Bardzo pięknie. Panie i panowie, bardzo pięknie, że wszystko się zgadza. Tutaj patrzę, dobra, lecimy. Również, panie i panowie, jeżeli chcecie, zapraszam na grupę na Facebooku Marcinowe Recenzje. Założył i prowadzi ją Krzysiu Lesiu. Zresztą moderatorem jest tutaj również, także możecie wbijać. Będzie mi niezmiernie miło, a również możecie wbijać na Discorda. Na Discorda też możecie wbijać. Również akurat to są te dwie platformy, które ja nie prowadzę. Ja tam tylko i wyłącznie uczestniczę, ale ja je nie prowadzę, no bo akurat nie ma na to czasu. Dobra, słuchajcie, co mamy teraz pod ręką? Teraz mamy pod rękę action. Kamera, akcja. Pogadamy sobie o kinie akcji. Między innymi będzie Sherlock Holmes 3, będzie Szybcy i Wściekli 11. Nie 10, 11 już o kolejnej części i będzie o tak zwanej gównoburzy związanej z filmem dokumentalnym Kleopatra, który to mimo wszystko albo przeciwko, albo nieważne jak tam wolicie, produkuje Jada Pinkett Smith. No tak, to jest żona tego Smitha, panie i panowie. To jest akurat artykuł The Wrap. Od premiery filmu Sherlock Holmes Gracieni minie w tym roku 12 lat. Ogarniacie to? To już jest 12 lat. Aż nie do pomyślenia, że to też rzeczywiście tak szybko śmignęło. No ale czas leci. Przez ten czas wiele razy dochodziły do nas informacje, że wytwórnia Warner Bros. Szykuje 3. odsłonę przygód genialnego brytyjskiego detektywa, a przydałoby się jak najbardziej. Dziś dostaliśmy potwierdzenie, że projekt wciąż jest priorytetem zarówno dla studia, jak i twórcy tytułowej roli Downeya Jr. Słuchajcie, dwie rzeczy wam przeczytam jeszcze raz. Od premiery filmu Sherlock Holmes Gracieni minie w tym roku 12 lat, po czym dziś dostaliśmy potwierdzenie, iż projekt wciąż jest priorytetem zarówno dla studia i od twórcy głównej roli. 12 lat. Priorytet. To aż się boję pomyśleć, co by się stało, gdyby ten film nie był priorytetem, skoro na priorytetową produkcję czekamy już aż 12 lat, a biorąc pod uwagę, jak to musi powstać, no to pewnie jeszcze ze 2 poczekamy, to priorytet. 12 lat, priorytet. Rewelacja. Naprawdę. Dostajecie Warner Bros., dostajecie ode mnie nagrodę imienia Poczty Polskiej za najszybciej, najlepiej dostarczoną po prostu paranoję. Ale lecimy dalej. Goszcząc w podcaście redakcji The Wrap, producentka Sherlocka Amanda Burrell wyzna: tuż przed naszym spotkaniem mieliśmy wspólny lunch z Robertem. To była bardzo konkretna rozmowa, więc tak, ten film jest w planach. Zrobimy go, kiedy nadejdzie odpowiedni moment, z odpowiednimi ludźmi. Jest to priorytet zarówno dla firmy, jak i Roberta. No dobra, ktoś może powiedzieć, okej, w porządku. Wiadomo, Robert teraz robił Ironmany i tak dalej, inne te wszystkie rzeczy, no to nie miał czasu, nie miał możliwości. Teraz może się ją zmieścić. Zobaczymy. Kiedy ostatni raz mogliście przeczytać o Holmesie 3 na łamach Filmwebu, informowaliśmy, że film ma dać początek nowemu ekranowemu uniwersum pod roboczym tytułem Mysteryverse. Oczywiście możemy zrobić wyłącznie 3. film i na tym skończyć, przyznała Susan Downey.
Susan Downey, no? Susan Downey, dokładnie. Partnerka Downey'a w życiu prywatnym i zawodowym. Sądzimy jednak, że mamy do czynienia z wyjątkową okazją do zbudowania czegoś więcej, wykorzystania niektórych postaci z trzeciego filmu do stworzenia nowych historii. Mamy wielkie plany, ale potrzeba na to czasu. Marvel nie został zbudowany w ciągu jednego dnia. Zdaniem samego Downey'a trzeci film może być znakomitym punktem wyjścia różnorodnych opowieści detektywistycznych rozgrywających się w coraz to nowych epokach. Tym bardziej, że pamiętajcie, Sherlock Holmes, postać Sherlocka Holmesa jest w domenie publicznej, więc każdy, nie tylko Warner Bros., każdy, kto ma możliwość, kto ma ochotę, sobie po prostu robi film i to wszystko. Tak jak pewni Anglicy zrobili sobie pewnego Kubusia Rzeszty w mordę Puchatka. Szczegóły Sherlocka 3 oczywiście są na razie trzymane w tajemnicy. Swego czasu po sieci krążyła plotka, że tym razem słynny detektyw wyruszy do San Francisco. Wiemy, że, no wtedy jeszcze Frisco chyba, wiemy, że to wiemy za to, że film nie wyreżyseruje twórca dwóch poprzednich części Guy Ritchie. No i to rzeczywiście jest problem, ponieważ Guy Ritchie ma, tak samo jak Quentin Tarantino, panowie są bardzo często porównywani, on ma niepowtarzalny styl i nie ma znaczenia, czy mówimy w tym momencie o Sherlocku Holmesie, czy o Przekręcie, czy o czymkolwiek innym. Rzeczywiście Lock, Stock and Two Smoking Barrels, rzeczywiście Guy Ritchie miał niepowtarzalny, nieodzowny styl i jego się zawsze rozpoznawało. To wiecie, tak samo jak nieraz słuchamy zespół Republika na przykład i tam zaczyna się kilka taktów i już w tym momencie rozpoznajemy te charakterystyczne dźwięki, ten flet Grzegorza Ciechowskiego, to się poznaje. Gitara Janka Borysewicza, tam gitara Carlosa Santany, takie rzeczy się rozpoznaje, co nie? No i to tym razem pytali się dopiero co o Astera, również jego filmy, czy to Midsommar, czy Hereditary, one również mają swój niepowtarzalny styl, a tym razem no zobaczymy, jego miejsce zajął autor Rocketman oraz Randka bez odbioru Dexter Fletcher. No okej, w porządku. Rocketman, film zrobiony dobrze. Randka bez odbioru, Ghosted. Nie widziałem, ale teraz w tym momencie jest ten film dostępny na Apple TV Plus, czy Apple TV jakoś tak i jadą, z tego co widziałem, to wszyscy po nim jadą, że rzeczywiście, że jest słaby, że jest niedobry, źle zrobiony, a w ogóle występują w nim Chris Evans, Anna de Armas, Adrian Brody, więc no rzeczywiście całkiem sensowna ekipa, więc no co tu dużo mówić. 2 dotychczasowe filmy o Holmesie zarobiły w kinach na całym świecie blisko $1,100,000,000. Rozumiecie to, ludziska? A oni czekają 12 lat. No okej, w porządku. Na ekranie oprócz Downey'a możemy w nich podziwiać Jada Law, jak najbardziej Rachel McAdams, Naomi Rapace, Kelly Riley oraz Jada Harrisa. Również jeszcze był chyba Mark Strong w roli profesora Moriarty'ego. No super, fajnie, ja bym chciał, bo akurat Sherlock Holmes w tym wydaniu mi się bardzo podobał. Podoba mi się również Sherlock Holmes w wydaniu Benedykta Cumberbatcha, ale to akurat coś innego. Zobaczymy, jak to będzie tym razem, jak to będzie wyglądało. No mam nadzieję, że ten priorytet w końcu dotrze do nadawcy. Będzie potwierdzenie, tak, proszę bardzo, jesteśmy, dziękuję bardzo, możemy śmigać, nie ma problemu. Zobaczymy, panie i panowie, zobaczymy. Sherlock Holmes ma problem z Downeyem Juniorem, nie sprzedaje się jak gra Ironmana, patrz Dr. Dolittle. No Dr. Dolittle, ale w ogóle ten film był słaby, my go oglądaliśmy z miśkami i kiedy twoje, wtedy chyba 10-letnie i Wiktor był młodszy, dzieciaki oglądają film dla dzieci i nie są zainteresowane, no to rzeczywiście jest masakryczne. W ogóle dzień dobry wieczór, witam bardzo serdecznie, Madame Perfumella, cześć, witam bardzo. Tutaj już patrzę, co piszecie. Swoją drogą jestem z siebie dumny, bo udało mi się przekonać znajomą do obejrzenia Martwego Zła. No, a to jest, słyszałem, że grubo, że rzeczywiście dzieje się bardzo. Pozdrawiam was wszystkich TikTokowicze, czy oglądając na TikToku, naprawdę super. Zaraz gadamy sobie, zaraz, od razu, panie i panowie. Szybcy i wściekli 11. Co z tego, że 10 jeszcze w kinach nie była, a ja już mam informację o 11. No i co? I lecimy, panie i panowie. Znowu na podstawie portalu Deadline. Jakbyście nie domyślili, to pierwsze słowa tego materiału. Jak podaje portal Deadline, Louis Leterrier, reżyser widowiska Szybcy i Wściekli 10, pokieruje także 11, wieńczącą serię częścią. Czyli co? Czyli tylko 11 części? Jak to może być? Władca Lalek ma 15 części, niedługo 16, a oni tutaj tak chcą zakończyć na 11 częściach? Tak się nie może. Nie zgadzam się. Weto, mówię weto.
Skruch mówi weto, ja chcę część 12. Naprawdę, bardzo mi się podobało, że w 9. części polecieli samochodem z przyklejonym silnikiem, ten co tam przyklejali tą taśmą srebrną. Naprawdę bardzo mi się podobało i naprawdę czekam, bo obstałem, że tak, skoro tak było w 9, no to w 11 domyślam się, że pewnie przyspawają ten silnik, no i wsiądą w jakąś Teslę i będą śmigali razem z Elonem Muskiem na Marsa. A rzeczywiście taką produkcję chciałby zobaczyć pewnie mój syn, bo on jest wielkim fanem kosmosu. Aktualnie o filmie wiemy jedynie, że będzie on kontynuacją najnowszej odsłony, która na ekrany polskich kin trafi 19 maja, czyli już za niespełna miesiąc, panie i panowie. A 10. film sagi Szybcy i Wściekli rozpoczyna ostatni rozdział jednej z najbardziej popularnych globalnych franczyz, która trwa już 3. dekadę i ma niesłabnącą popularność. Przypomnę również, że niedługo Vin Diesel zaczyna pracę nad 4. filmem z serii Pitch Black, czyli będziemy gadali sobie też o tym, o Riddicku. W ciągu wielu misji i wbrew przeciwnościom losu Dom Toretto i jego rodzina przechytrzyli i prześcignęli każdego wroga na swojej drodze. Teraz muszą zmierzyć się najbardziej zabójczym przeciwnikiem, z jakim kiedykolwiek mieli do czynienia. Wow. A kto pojawi się oprócz Diesela? Oprócz auta elektrycznego w tymże filmie Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Swank Kang, Jason Statham, John Cena. Widzicie, wywołaliście go, proszę bardzo. Helen Mirren i Charlize Theron. Debiutujący w serii Jason Momoa wciela się w psychopatycznego Dantego, którego celem jest zniszczenie Doma i jego rodziny. Z kolei Brie Larson przypadła rola Tess, córki granego przez Kurta Russella, pana nikogo, Mr. Nobody. I tu jeszcze oczywiście jest kilka informacja na temat, skąd znamy tego reżysera, czyli Louis Leterriera. Zadebiutował jako reżyser w 2002 roku filmem Transporter ze Stathamem i był to genialny start, bo jeżeli widzieliście oczywiście Transportera, tam są 3 części, abstrahuję oczywiście od tego filmu telewizyjnego czy pilota serialu, który powstał, chodzi mi o te 3 części ze Stathamem, to 1 jest naprawdę super świetna. Stanął także za sterami kontynuacji z 2005 roku. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły również jak Człowiek-Pies, Incredible Hulk i to jest ten Hulk, jeżeli mnie pamięć nie myli, z Edwardem Nortonem. Zgadza się, więc akurat ten, który był dosyć fajny. Starcie Tytanów, Iluzja, Grimsby czy Nieobliczalni 2. Pracował również przy serialach Netflixa, Ciemny Kryształ, Czas Buntu, a także Lupin. Więc no, to nie jest tam żadny, powiedzmy, koleś wzięty z czapki. Akurat rzeczywiście może tym razem będzie ciekawe. Zobaczymy. Ostatnia część, którą widziałem, to chyba Szybcy i Wściekli 7, a uznaję za dobre pierwsze 3. No ja oczywiście oglądam Szybkich i Wściekłych z kronikarskiego obowiązku. Wiadomo, że gros tych filmów to na zasadzie dokładnie, taki popcorniak odmurzasz po tygodniu pracy, no ale naprawdę są filmy, których nie można oglądać, po prostu tego się nie da już naprawdę w jakiś tam sposób ogarnąć. W 12 omówionych będzie saga Toretto, zaczynając od początku, jak jego przodkowie ścigali się na koniach. Tak, jak najbardziej. Coś takiego będzie. Jak masz problem wypowiedzieć nazwisko Diesel, to mów Vin Diesel alias Mark Sinclair, jego prawdziwe imię i nazwisko. Ale słuchaj, no. Tak samo mówimy Patryk Wega, prawda, a nie Patryk Krzemieniecki, więc może spróbujemy jakoś z tym Dieslem, może jakoś to będzie. A ja przypomnę, panie i panowie, że oglądacie jak co tydzień, co tam w Hormudzie, pogadamy sobie o tym, co dzisiaj się wydarzyło dzisiaj w tym tygodniu, ależ piękna redundancja, cytując Robin Hooda. Pogadamy sobie jeszcze o Królowej Kleopatrze Netflixa, będzie jazda, będzie sci-fi, czyli Gwiezdne Wojny, Star Trek, Transformers, będzie o Sadę Zmierzch, tutaj widzicie, proszę bardzo, wy na TikToku nie widzicie, chociaż ja się przesunę, tutaj gdzieś tam widzicie, ale wy z drugiej strony na przykład na TikToku widzicie tutaj ładnie ustawionego szturmowca gwiezdnowojnego, a drodzy YouTubeowicze, wy nie macie tej okazji. Oczywiście będzie o tym, że Warner szukuje nowe wersje swoich klasyków, takich między innymi jak Buntownik bez powodu, Narodziny Gwiazdy, Calamity Jane i tak dalej. No, zobaczymy jak to będzie, a na koniec będzie o horrorach. Panie i panowie, lecimy dalej. Jeżeli patrzę, czy wszystko w porządku na YouTubie, wszystko w porządku, dziękuję bardzo za wszystkie łapki. No to wam oczywiście mówię co jakiś czas, ale wiadomo, że wy wiecie, że ja wiem, a ja wiem, że wy wiecie. Więc słuchajcie, no jest jak dla mnie gównoburza, bo niespecjalnie jakoś mnie to rusza. Zacznę może od tego właśnie, że Netflix zakazany w Egipcie, może tak być najprawdopodobniej, poszło o kolor skóry Kleopatry. Akurat to jest na podstawie artykułu The Variety.
Jeśli planujecie wakacje w Egipcie, to musicie liczyć z tym, że nie będziecie tam mogli oglądać swoich ulubionych seriali z filmów z platformy Netflix. Wszystko przez oburzenie, jakie wywołała tam najnowsza dokumentalna produkcja Netflixa Queen Cleopatra, czyli krótko mówiąc Królowa Kleopatra. Wyprodukowana przez Jada Pinkett Smith miniseria Queen Cleopatra zawiera sceny odtwarzające życie ostatniej władczyni starożytnego Egiptu. Do roli zatrudniono mającą mieszane pochodzenie etniczne Adele James. I to właśnie ta decyzja wywołała oburzenie w Egipcie. Wielu tamtejszych naukowców twierdzi, że skoro Kleopatra pochodziła z greckiej dynastii Ptolemeuszy, jeżeli ktoś to znaczacie, kto się dokładnie zna na Ptolemeuszach, proszę mi pisać, czy oni mają rację, czy nie, to oczywiste jest, że władczyni miała jasny kolor skóry. Twierdzą więc, że dokument, który jeszcze nie miał swojej premiery, pojawi się na platformie w maju, jest jednym wielkim stekiem kłamstw. Do egipskiego sądu wpłynął już nawet wniosek o całkowite zakazanie platformy Netflix na terenie kraju. Zdaniem prawnika, który złożył wniosek, dokument Queen Cleopatra łamie egipskie prawo medialne. Czy jest to jakiś specjalista od egipskiego prawa medialnego? Bo ja naprawdę nie ogarniam. Jada Pinkett Smith broni jednak decyzji o angażu Adele. Powołuje się przy tym na opinię naukowców, którzy podkreślają, że choć ojcowska linia Kleopatry jest doskonale znana, tego samego nie możemy powiedzieć o jej matce. Bo ta mogła mieć inny kolor skóry. Albo mogła być na przykład dinozaurem. Albo coś. W związku z tym nie można wykluczyć, że władczyni miała mieszane etniczne pochodzenie, a co za tym idzie, ciemniejszy kolor skóry. No i jak dla mnie to jest właśnie jedna taka wielka gównoburza. Fakt faktem, że cieszy mnie, że zabiera tak wyraźny głos w tej sprawie Egipt, jako że tak powiem, no, kraj ogólnie, bo kilka razy takiego było, że pamiętam, był jakiś serial, czy to dokument i tam było, że polskie obozy koncentracyjne, czy coś takiego było i w ogóle nikt tego nic nie zrobił, dopiero później ale dla mnie to jest, no jest to gównoburza, to jest po prostu takie robienie z igły widły. Okej, pogadamy, bo to nawet nie jest, inaczej to jest reklama dobra, no bo w tym momencie ja czy wy, no szczerze, odpowiedź tak lub nie. Piszcie na TikToku, piszcie na YouTubie. Czy gdyby nie to, że rzeczywiście jest ta jazda teraz odnośnie tego serialu, czy obejrzelibyście na Netflixie film dokumentalny o królowej Kleopatrze? Nie ma znaczenia. Napiszcie tak lub nie, bo jestem ciekaw co na ten temat sądzicie. Ja tego filmu bym na pewno nie obejrzał. Teraz obejrzę, bo rzeczywiście skoro jest jazda, może być, okazuje się, że zasięgi, a dobrze wiecie, że ja jestem taką bestią, że lubię o takich rzeczach mówić. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To nie jest jakiś dokument 5-godzinny, to jest krótki film, więc może będzie jakoś sensownie. Proszę bardzo. Ja tak czy tak nie obejrzę, proszę bardzo. I tak nie obejrzę, bo nie mam Netflixa, proszę bardzo. No i widzicie. Cześć, witam cię bardzo serdecznie. Bonjour. Ja tylko na chwilę chcę zobaczyć, co tam ciekawego o DC mówisz. No mówiłem właśnie o tym, że rozpoczęły się prace preprodukcyjne do nowego filmu, czyli do Superman Legacy. Jak najbardziej. Więc okej, no co, mamy ten film, będziemy mieć w maju. No i pamiętam też na starym kanale był taki film też brazylijski chyba, tak, brazylijski kabaret, czy tam trupa teatralna zrobiła pierwsze kuszenie Chrystusa, czy jakoś tak wydaje mi się. No i rzeczywiście potraktowali to dosyć zabawnie. No jaki jak tak mogą w ogóle obrazburczy. No ja i obejrzałem właśnie specjalnie pod tym względem obejrzałem ten film i okazało się, że on jest nawet nieśmieszny. On jest po prostu taki sobie, no wiecie, to na zasadzie kabaret moralnego niepokoju, czy tam jakaś inna neonówka, co niedzielę w Polsacie robi swoje skecze, no i wiadomo, któryś tam się uda, a który się nie. No i tutaj się nie udał, no ale rzeczywiście ludzie, wielka afera, nagle okazało się, że zrobiłem recenzję i naprawdę mnóstwo osób to obejrzało w tysiącach, a dokładnie wiecie, że jeżeli chodzi o ilość obejrzanych recenzji na moim kanale, to wyświetleń w tysiącach to jest już dużo. No ale to jest po prostu na zasadzie, pogadajmy, zobaczymy. No, źródła głoszą, że matka władczyni też była biała, więc tego filmu i tak nie obejrzę, nie dlatego, że aktorka, tylko nie obchodzi mnie ta postać. No widzisz, no i to jest to, co mówiłem, to nas w ogóle nie interesuje, no jakoś tak Adalet tak, bo lubię wszystko, co związane ze starożytnym Egiptem, no i elegancko, no ale to akurat nie dlatego, że jest ta afera, tylko wyłącznie, bo masz taką ochotę. No tak, prawda historyczna jest taka, że nie miała ciemnej skóry, była ciemniejsza, ale mogła być, zdaniem jeśli chodzi o
No ale wiadomo, jest prawda. Słuchajcie, do tego, jaka jest prawda czasu, prawda ekranu, dojdziemy za chwilę, jeżeli przyjdziemy do tego, jak Warner Brothers stwierdził, robimy nowe wersje swoich klasyków, to będzie po prostu masakra. Zobaczycie, będzie naprawdę bardzo, bardzo grubo. A teraz pora na coś o sci-fi, więc zaczniemy od Gwiezdnych Wojen. Czy są tacy fani Gwiezdnych Wojen? Mam nadzieję, że tak. John Boyega zakopał topór wojenny z prezeską Lucasfilm. Wróci w nowym filmie z uniwersum Star Wars. Podaje The Direct. 2 tygodnie temu podczas londyńskiego Star Wars Celebration ogłoszono szereg nowych projektów z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jednym z nich był nowy film, którego bohaterką miała być grana przez Daisy Ridley Ray. Według najnowszych pogłosek może ona nie być jedyną gwiazdą, która wróci do swojej roli. Pogłoska o powrocie Johna Boyegi, wyreżyserowanym przez Sherman Obaid Chino, w filmie pojawiła się w podcaście The Hot Mic Johna Rocha. Jego gospodarz powołał się na kilka różnych źródeł. Według nich aktor, który w przeszłości wielokrotnie krytykował Disneya i Kathleen Kennedy, prezeska Lucasfilm, mieli zakopać topór wojenny, co umożliwia negocjacje. Zanim przejdziemy dalej do artykułu, panie i panowie, powiem tak, John Boyega. Znamy go z Gwiezdnych Wojen, a jeżeli znacie inny film z Johnem Boyegą, napiszcie mi. Bo mam takie jakieś wrażenie, że po Gwiezdnych Wojnach, po tej całej jego, że tak powiem, aferze, jego kariera jakoś niespecjalnie się ruszyła. Co tam nic nie podziało, nie było żadnego na zasadzie, a proszę bardzo, patrz, nominowany do Oscara. Nie nominowany do Oscara. Jego ostatni film zarobił 1 miliard albo coś się działo. No nie. Prędzej bym się spodziewał pewnie, że John Boyega pracuje w McDonaldzie albo kopierowy, no ale jakoś tak to wyszło. Akcja nowego filmu z uniwersum Gwiezdnych Wojen będzie się toczyć 15 lat po wydarzeniach przedstawionych w wydawisku Skywalker Odrodzenie. No i dobrze, odetnijmy się od Skywalkera Odrodzenie, bo tak, Lady Punkin śpiewał Strach się bać. Jego bohaterka będzie grana przez Daisy Ridley Ray, której zadaniem będzie odbudowa zakonu Jedi. Przeczytam jeszcze raz. Akcja toczy się 15 lat po Skywalker Odrodzenie. Jego bohaterką będzie grana przez Daisy Ridley, której zadaniem będzie odbudowa zakonu Jedi. Czy nie wydaje wam się znajoma ta fabuła, że już to kiedyś widzieliśmy przy okazji Luka Skywalkera albo przy okazji innych postaci? I tak jak Odrodzenie Mocy, Przewrócenie Mocy, jakoś tak, ta 7. część, to była to nowa wersja 4. i 6. części, no to tutaj dostajemy po raz wtóry. Oczywiście, że tak. Mimo że pani Kathleen Kennedy powiedziała, nie, spokojnie, ze Skywalkerami już skończyliśmy. Nie będzie już Skywalkerów, my już nie chcemy nic, niczego nie będzie. Kononowicz, niczego nie będzie. To jednak tym razem stwierdziła, no to my robimy dalej. No, okej, może nie być o Skywalkerach, ale to jest cały czas to samo uniwersum, 15 lat, pewnie będą jakieś nawiązania, no ale zobaczymy. Może jakoś to będzie sensownie. Reżyserka Sharmin Obaid Chino to laureatka Oscarów za krótkometrażowe filmy dokumentalne Klinika spalonych twarzy i Dziewczyna w rzece, Cena wybaczenia. John Boyega dołączył uniwersum Gwiezdnych Wojen w 2015. Jako film byłego szturmowca mogliśmy zobaczyć w takich filmach jak, no oczywiście, 3 części Gwiezdnych Wojen. W aktorskim CV Boyegi znajdziemy również komedię sci-fi Atak na dzielnicę, dramat Detroit, thriller sci-fi The Circle Krong, czy akcyjniak Pacific Rim Rebellia. Okej, kojarzę Pacific Rim Rebellia, widziałem słaby film. Niedawno mogliśmy zobaczyć go w widowisku Królowa Wojownik. W lipcu na Netflix trafi komedia sci-fi Sklonowali Tyrona. Czy kojarzycie cokolwiek z tych, oprócz oczywiście Pacific Rim Rebellia, no wiadomo, widzieliśmy 1, bo to był film w reżyserii Guillermo del Toro. No, jakoś tak nie bardzo, no i super, pojawi się elegancko, nie pojawi się w ogóle, naprawdę w ogóle mnie to nie rusza, czy się pojawi, czy się nie pojawi. John Boyega jak dla mnie to jest, powiem tak, dla uniwersum gwiezdnowojennego John Boyega jest dla mnie tak samo jak Idris Elba dla uniwersum MCU. Nie jest w ogóle istotny. Gdyby go nie było, na pewno bym nie płakał. Już tutaj patrzę, co piszecie. Jaki John? Dokładnie, Adaś. Właśnie o to chodzi. Ja nawet nie wiem, kto to jest. No nikt nie wie, po prostu jakiś koleś, który wiesz, wzięli, tak jak mówiliśmy dopiero, że chcielibyśmy nowego, jakiegoś totalnie nieznanego aktora w roli Supermana, wzięli faceta, dali mu rolę w gwiezdnowojennej sadze, a potem jeszcze robił bluzgi i w ogóle. Witam cię, Katarzyno, cześć na TikToku, właśnie gadamy
o Gwiezdnych Wojnach, zaraz będzie Star Trek. Także no John Boyega, o co chodzi po prostu, kto to jest, no nie mam pojęcia. Dla mnie John Boyega jest strasznym drewnianym aktorem i te jego wypowiedzi poza ekranem, że Gra o Tron jest rasistowska masakra. No widzisz, no co tu dużo mówić. Facet po prostu, no niestety jest dużo osób, które są znane z tego, że są znane. No i to wszystko, tak zwani celebryci. My mamy w Polsce ich bardzo, bardzo dużo. No ale co tu dużo mówić. Może nie mówmy więcej o Johnie Boyedze, a pomówmy o Michelle Lee, bo rzeczywiście dużo lepsza aktorka, dużo ciekawsza. Nie tak dawno robiąc jedną z recenzji, w ogóle odkopałem, wrzucałem tam taką wstawkę krótką, jak to często daję, i filmu Kopanego, gdzie to Michelle Lee razem z Cynthią Rothrock wespół w zespół uskuteczniały kung fu, czy tam karate i po prostu lały tych badziorów, że hej. Także naprawdę, no, nie pamiętałem, że Michelle Lee zaczynała swoją karierę w kinie Kopanym. Wiadomo, każdy jakoś zaczynał. Wiadomo, jak to w wielu przypadkach było, panie i panowie. Michelle Lee wraca do uniwersum Star Trek. Będzie gwiazdą filmu, podaje The Hollywood Reporter i mamy dobrą i złą wiadomość dla fanów uniwersum Star Trek i aktorki Michelle Lee. Dobra jest taka, że po latach obietnic wszystko wskazuje na to, że projekt Star Trek Section 31, czyli Star Trek Sekcja 31, powstanie. Złą wiadomością jest jednak to, że zamiast serialu Paramount Plus zleciło realizację filmu pełnometrażowego. Paramount Plus to oczywiście w Polsce jako Sky Showtime. Między innymi tam oczywiście, bo mają więcej rzeczy. Planowany Star Trek Section 31 to tak zwany spin-off serialu Star Trek Discovery. Jego gwiazdą będzie Michelle Lee. Scenariusz przygotował Craig Sweeney. Całość wyreżyseruje Olatunde Osunamami. Obaj panowie pracowali przy serialu Discovery, więc całkiem sensownie. Sekcja 31 to tajna organizacja, której celem jest dbanie o dobro Federacji wszelkimi dostępnymi metodami. Działa ona niezależnie i bez żadnego nadzoru od strony władz Gwiezdnej Floty, której częścią była na swoim początku. O organizacji wspomniano w serialach Star Trek Enterprise, Star Trek Stacja Kosmiczna i Star Trek Discovery. Pierwotnie Star Trek Section 31 planowany był jako serial przed wybuchem pandemiksu, ale mówiło się od razu, że o dwóch sezonach no, będzie film. No super, bo rzeczywiście chciałbym powiedzieć, że jakościowo, przynajmniej ostatnimi czasy, Star Trek dużo lepiej wygląda, ale mi się wydaje, że filmowo tak, bo no Gwiezdne Wojny to wiadomo, to ostatnimi czasy, no powiedzmy, mieliśmy 5 filmów, tak? Były 3 filmy z nurtu głównego, był Łotr 1 i Solo. Star Trek jakoś nie było aż tylu, ale rzeczywiście jakościowo to wyglądało dużo lepiej, bo jeżeli chodzi o seriale, to mi się wydaje, że akurat tutaj Gwiezdne Wojny dużo bardziej jakościowe produkty mają, bo powiem tak, przebrnąłem przez pierwszy sezon Star Trek Picard, drugi sezon odpuściłem. Jeżeli chodzi o Star Trek Discovery, po 3. chyba albo 5. odcinku odpadłem. Stwierdziłem, że nie, to nie jest dla mnie, dziękuję bardzo, niekoniecznie. A jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to cały czas tam coś rzeczywiście się dzieje, coś oglądamy. No wiadomo, że mamy fajnego Mandalorianina, no może poza tym 3. sezonem. Mamy Andora, mamy, dobrze powiedzieć, do takiego sobie, w najlepszym wypadku, Boba Fetta, no ale rzeczywiście jakoś to się dzieje, coś się dzieje. No a tutaj jest z tym naprawdę różnie. Nie lubię uniwersum Star Treka, to dla mnie strasznie nudne, nic nie oferujące, nie bijcie. Nie ma problemu, ja mówię, też ostatnio niespecjalnie, aczkolwiek kiedyś sobie zrobiłem, bo to chyba jest na Netflixie albo na Disney Plusie, na jednym z dwóch, w każdym razie Star Trek Enterprise oczywiście, czyli Jean-Luc Picard i tak dalej, wszystkie sobie sezony obejrzałem, zajęło to trochę czasu, ale stwierdziłem, że nie ma problemu, a ostatnio dorwałem taki smak, że tak powiem, smak dzieciństwa. Pewnie kilka osób pamięta, był kiedyś taki serial Robin Hood w latach 80. Tam Michael Pratt występował w roli głównej. Klanat i Enya nagrali piosenkę tytułową. Okazało się, że dorwałem to. 3 sezony są, tak że będę sobie oglądał serial sprzed 30 lat. Więcej, chyba sprzed 40 lat, bo tam chyba 8.3, 8.6 to grali, także po prostu jakoś słabo. Kopane i skopane. Nigdy nie widziałem Star Treka, no to nadrób, ale nie wszystko rzeczywiście jest ważne, bo są rzeczy, które po prostu się nie da oglądać. SQ Production pisze, czy oglądałeś może Nightmare Cinema? David Slade, jeden z reżyserów Zmierzchu, też to nakręcił. Wiesz co, muszę nawet sprawdzić Nightmare Cinema, czy to widziałem.
Mhm. Nightmare Cinema z 2018 roku mi się wydaje, takie mi coś wyskoczyło, ale nie, to jest Alejandro Bue i Joe Dante. No nie wyskakuje mi nic, abyś mógł podać jakiś tam namiar, bo tutaj właśnie widzę, że i w obsadzie pokazany jest Mickey Rourke i Richard Chamberlain, ale jeżeli chodzi o reżyserię, to jest Alejandro Brues, nie wiem jak się czyta, i Joe Dante, ten od Gremlinów. Więc chyba tego na pewno nie widziałem. Słuchajcie, Transformery, panie i panowie, Transformery muszą być. Z Transformerami jest różnie, prawda? Kiedyś mieliśmy w miarę sensowną popcorniaka, co tu dużo mówi, a potem okazało się, że Shia LaBeouf w złą stronę skręcił Megan Fox również i troszeczkę mi odjechało, ale to jest akurat artykuł The Collidera. Transformers. O czym będzie opowiadać nowy film animowany? Jeżeli nie wiecie, no to ja już wiem. 19 lipca 2024 na ekrany kin wtedy trafi niezatytułowany na razie film animowany rozgrywający się w uniwersum Transformerów. W rozmowie z portalem Collider, sprawujący pierwszy nad cyklem o przygodach Autobotów i Decepticonów producent potwierdził, że bohaterami widowiska będą młodzi Optimus Prime oraz Megatron. Opowiadamy historię początków wszystkich Transformerów. Opowiadamy o tym, kim byli u zarania dziejów, jak się rozwinęli i jak doszło do ich podziału. Producent ma nadzieję, że film będzie pierwszą częścią trylogii. Przystępując do nakręcenia filmu, nie zawsze myślę o tym, że ma on być początkiem całej serii. O, tak, to rzeczywiście czuję. No, nie chcemy robić uniwersum, nie, no, wcale. Trylogia wydaje się jednak idealną formą do opowiedziania tej relacji. Zobaczycie, Cybertron w sposób, jaki nigdy dotąd nie pokazywano, bo prawie w ogóle nie pokazywano. Ponieważ robimy animację, możemy naprawdę zaszaleć. Gdybyśmy próbowali opowiedzieć tę historię w ramach filmu aktorskiego, kosztowałoby to prawdopodobnie $1 miliard. Lorenzo Di Bonaventura przyznaje, że jedną z inspiracji w trakcie prac nad animacją był komiks o Supermanie i zagładzie jego rodzinnej planety Krypton. Cały film rozgrywa się na Cybertronie. Jeśli znacie mitologię Transformers, wiecie, że bohaterowie zaczynają kwestionować hierarchię społeczeństwa. Nie podoba mi się zazwyczaj obywatel nie ma prawa głosu. Chcemy pokazać genezę tego świata najwierniej, jak to się tylko da, deklaruje producent. Zobaczymy. Film opisuje historię Optimusa i Megatrona jako opowieść o parze młodych mężczyzn, którzy szukają życiowej drogi i znajdują odwagę, by sprzeciwić się zasadom, jakimi rządzi się ich świat. Reżyserem jest Josh Cooley, między innymi odpowiedzialny za Toy Story 4. No, zobaczymy. Przypomnijmy, że już w czerwcu premierę będzie miał inny film z uniwersum Autobotów i Decepticonów, Transformers Przebudzenie Bestii. No okej. Akurat ja jestem fanem, fanem to może za dużo słowo, ja jestem na bieżąco z Transformerami, bo to nie tylko, że tak powiem, główny nurt, ale również Autoboty, tak, Rescue Boty. Wiktor, mój syn, jest akurat wielkim fanem wszelkiego rodzaju Transformerów, czy to Blades, czy Wedge, czy nawet na bieżąco nie pamiętam w tym momencie normalnie, tam na mnie jest Chase i kilka i rzeczywiście innych postaci, no ale lubię obejrzeć dobry popcorniak, odmurzacz, tak, no to nie musi być kino, nie za każdym razem to musi być kino wybitne, no czasami rzeczywiście zwykły akcyjniak wystarczy. To była antologia, Slade nakręcił segment This Way to Greece, czy jakoś tak. Okej, no to nie widziałem. SQ, muszę ci przyznać, że nie widziałem. Bumblebee jest cudowne, Bumblebee jest rzeczywiście kozakiem. Toy Story 4 to dla mnie najlepsza część serii. O Toy Story 4 również za jakiś czas będzie materiał w ogóle o serii Toy Story. I nie tylko, panie i panowie, już tutaj. Ok, to było sci-fi, więc zaraz przechodzimy do Amazona. W ogóle zacząłem wrzucać głównie na Twittera, co prawda, ale na Facebooka też. Dostaję czasami informacje o promocjach z Amazona i na przykład dzisiaj dostałem za 62 zł 3-płytowa wersja Batmana z Pattisonem w 4K. Steelbook. No, stwierdziłem, że kurczę, trzeba naprawdę. Takie kwiatki czasami wam wrzucam na Twittera albo na Facebooka. Jak to zobaczyłem, to mówię 60 zł za 4K Steelbook i to jeszcze 3-płytowy, więc mnóstwo, to co ja bardzo lubię, mnóstwo wszelkiego rodzaju dodatków, no to stwierdziłem, że trzeba skorzystać z Amazona. A skoro mówimy o Amazonie, to proszę bardzo i jak najbardziej o Amazonie teraz. Nie słyszycie dialogów?
Amazon pomoże użytkownikom Prime. Podaje Giant Freaking Robot. Sztuczna inteligencja zawitała na platformę Prime, drogi Filmwebie. Amazon rozpoczął wprowadzanie usługi Dialog Boost. Jest to rzecz opcjonalna, która pomoże niektórym użytkownikom w zrozumieniu dialogu w filmach i serialach. Okej. Nowa usługa skierowana jest do tych, którzy mają problem polegający na tym, że nie słyszą wyraźnie dialogów w filmach i serialach. Sztuczna inteligencja będzie śledzić ścieżki dźwiękowe i identyfikować te miejsca, w których muzyka lub inne efekty dźwiękowe w tle mogą zagłuszać dialogi. Następnie będzie sztucznie podbijać ścieżkę dialogową, tak by wypowiedzi były wyraźnie słyszalne, a przez to lepiej zrozumiałe. Czyli wiecie, jeżeli jest film, który jest źle zmontowany, jeżeli chcecie obejrzeć film, gdzie dźwięk jest beznadziejnie zmontowany, obejrzyjcie mój film Predator Czas Celtów. Tam jest dźwięk koszmarny. Ale jeżeli mowa o kinie zawodowym, to też się czasami zdarza, no to w tym momencie będzie możliwość wysłuchania dokładnie to, co aktorzy mówią. Nie będziecie musieli tak na przykład, jak ja tak często mam, że oglądam film z napisami również. Sztuczna inteligencja nie pomoże jednak w sytuacjach nazywanych po angielsku mumblecore. Mianem tym określa się styl wypowiadania dialogów, który czyni mowę bełkotliwą, niewyraźną. Przykładem tego jest chociażby gra Toma Hardiego w widowisku Mroczny Rycerz powstaje. Wiele osób, dla których angielski jest pierwszym językiem, skarżyło się, że nie rozumie tego, co mówi aktor i musieli sięgać po wersję z napisami. No to Dialog Boost nic nie poradzi na razie. Czyli będzie dobrze, ale nie zawsze. Dialog Boost jest obecnie dostępny w Ameryce w przypadku wybranych produkcji Amazonu. Opcja ta znajduje się na przykład w serialach Jack Ryan czy Wspaniała Pani Maisel. No i okej, elegancko. Ja pewnie skorzystam z tego, no bo ja mówię, i tak najczęściej jak już oglądam filmy, tak na przykład wczoraj oglądałem właśnie wspomniany Omen, no to odpalam słuchawy, no bo rzeczywiście jeżeli oglądasz horror o 23, no i wiadomo, twoje dzieciaki śpią, no to nie potrzebujesz, żeby to wszystko darło ryja konkretnie, tylko sobie elegancko robisz to w ten sposób. Mad Max Fury Road dla mnie przebite z Gibsonem. No rzeczywiście, może nie wszystkie, bo jeżeli chodzi o Gibsona, to moim ulubionym jest druga część. Ciekawy, kiedy drugi sezon Pierścieni Żenady. Wiesz co, chyba mówiłem o tym w zeszłym razem, albo 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu, jakoś tak. W każdym razie niedługo. Niedługo jak najbardziej. Ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pewnie jak już będzie dostępne w Polsce ta opcja, no to sobie będę ją wykorzystywać, bo czemu już by nie. A słuchajcie, teraz pogadamy o tym, że Zmierzch powróci jako serial. Stephanie Meyer, autorka literackiego pierwowzoru, zaangażowana w projekt, podaje The Hollywood Reporter. Czy są tutaj jacyś fani, jakieś fanki serii Zmierzch? Bo ja się przyznaję bez bicia, to w sumie nie jest żadna ujma, mam nadzieję, nie widziałem do tej pory żadnej części. Chyba są 4. Słyszałem, że beznadziejna jest seria, albo nie jest dobra, nie jest ciekawa, więc jestem ciekaw, co wy na ten temat myślicie. Ale jeżeli jesteście fanami błyszczących wampirów, mamy dla was dobrą wiadomość. Studio Lionsgate Television pracuje nad serialową adaptacją Zmierzchu Stephanie Meyer. A co wiemy o serialowej adaptacji? Proszę bardzo. Serial na podstawie Zmierzchu jest na wczesnym etapie rozwoju. Według źródła, na które powołuje się portal The Hollywood Reporter, Stephanie Meyer, czyli autorka literackiego pierwowzoru, ma być zaangażowana w pracę nad nim. Na razie nie wiadomo jednak, jaką będzie pełnić funkcję. Czyli robią dokładnie to samo, co jest przy okazji Harry'ego Pottera, bo w tym momencie wiadomo, mamy fanów serii, którzy nie chcą, żeby na przykład tam, nie wiem, coś było porąbane, coś było zepsute, żeby rzeczywiście nie było to dobrze zrobione, a tutaj proszę bardzo, mamy Stephanie Meyer, która jest twórczynią i to będzie w jakiś tam sposób gwarantowało przynajmniej, chciałem powiedzieć jakość, ale że ten serial nie będzie całkowicie od czapki, że jakoś tam będzie się trzymał tego, co jest znane z książek. Scenariusz napisze Sinead Daly, która w swoim CV ma takie produkcje jak The Get Down, historyczna agencja detektywistyczna Derka Gentlego czy Wychowane przez wilki. Aktualnie prowadzi ona rozmowy w sprawie charakteru adaptacji, czy będzie ona wierna książkom Meyer, czy też opowie historię z nowej perspektywy. No ale w tym momencie mamy jak najbardziej Stephanie Meyer zaangażowaną, więc to powinno być w jakiś tam sposób sensownie ukierunkowany. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tutaj jak najbardziej jest opisane, jak to wyglądała saga Zmierzch, co się działo i tak dalej, i tak dalej. I tu jest taka fajna zagwozdka, no bo o Pattisonie właśnie mówiłem już dzisiaj wcześniej przy okazji Batmana i gro właśnie osób
I to jeżeli nie wierzycie, możecie sobie odwinąć odcinki sprzed kilku miesięcy, kilkunastu miesięcy, kiedy zawsze mówiłem, ludzie, a jak Pattinson Batmanem, przecież on był w zmierzchu beznadziejny, a ja wtedy właśnie mówię, ale obejrzyjcie go sobie chociażby w innych rzeczach, na przykład w takim filmie jak The Lighthouse, czyli Latarnia z Willemem Dafoe i tam był cudowny, tam był niesamowity, tam był super świetny, on po prostu ma to coś, jest dobrym aktorem. No i potem okazało się, kurczę, ale super świetny, dobry Batman, ale ten Pattinson jest elegancki, rewelacyjny. Czasami trzeba dać szansę. Lancel mnie tam zmierzch wynudził. No widzisz, proszę bardzo. Pattison był taki słodki w tych filmach. O. Proszę cię bardzo. Zmierzch to jedne z takich filmów, których nigdy nie obejrzałam w całości, ale znam całą fabułę. No, ja nawet nie wiem, ja wiem, że oni tam że wampiry się błyszczą w słońcu i tam jest jakaś kobita i w ogóle i to i tamto, ale szczegółów też nie znam. Podjąłem próbę obejrzenia jedynki Zmierzchu i usnąłem. Pamiętam tylko efekty specjalne biegnące a la Flash Edwarda. No proszę bardzo, no. Ja nawet tego nie oglądałem, więc jakoś tak to jest. Czy będę oglądał serial Zmierzch? Nie będę oglądał serialu Zmierzch. Chyba że mnie zmusicie. A to wam na początku mówiłem, jak możecie, ale mam nadzieję, że już zapomnieliście, jak to możecie zrobić. Ale słuchajcie, teraz rzecz, która nawiązuje do tego, co się działo z Kleopatrą. Znowuż artykuł The Hollywood Reporter. Warner szykuje nowe, zróżnicowane etnicznie wersje swoich filmowych klasyków. Premiera jeszcze w tym roku. I słuchajcie, tutaj Warner Bros. Święto studiuje aktualnie 100. urodziny. Warnerowie, tak, Polacy, którzy założyli to studio, czyli bracia Wronowie, pewnie się w grobach przewracają na to, co robicie z tymi wszystkimi rzeczami. No ale słuchajcie, w ramach obchodów wytwórnia zleciła realizację 6 krótkometrażowych filmów, będących uwspółcześnionymi adaptacjami klasycznych warnerowskich produkcji. Calamity Jane, Jaś i Łodyga Fasoli, Narodziny Gwiazdy, Przygody Robin Hooda, Buntownik bez powodu, a także Książę i Żebrak. Zdjęcia ruszają latem, 20-minutowe filmy zostaną zrealizowane zgodnie z, uwaga, dzisiejszym, bardziej zróżnicowanym etnicznie oraz inkluzywnym rozumieniem świata. Będzie je można zobaczyć pod koniec tego roku w serwisie streamingowym Max. Bardziej zróżnicowanym etnicznie oraz inkluzywnym. Za kamerą staną młodzi, utalentowani twórcy stojący u progu hollywoodzkiej kariery. Ich mentorami na planie będą utytułowani producenci i reżyserzy. Nie możemy sobie wyobrazić lepszego sposobu na uczczenie 100-letniego dziedzictwa naszego studia niż inwestowanie w następną generację wspaniałych opowiadaczy historii. Z niecierpliwością wyczekujemy chwili, gdy będziemy mogli obejrzeć kultowe filmy oczami nowych twórców. W ciągu ostatniego stulecia filmy Warner Bros. Kształtowały w ciągu ostatniego stulecia. Przecież ta firma ma tylko 100 lat. To ja muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego stulecia. Jakbym miała 300 lat, to bym zrozumiał. Dobra, okej, lecimy. W ciągu ostatniego stulecia filmy Warner Bros. Kształtowały naszą kulturę oraz to, w jaki sposób postrzegaliśmy otaczający świat. Dodaje Asif Sadik, dyrektor do spraw różnorodności, równości i inkluzywności w koncernie Warner Bros. Czajcie? Tam jest facet, który ma funkcję dyrektor do spraw różnorodności, równości i inkluzywności. Piękna naprawdę, to tak samo jak menadżer powierzchni płaskich, wiesz, to wszystko brzmi super. Z okazji 100 urodzin i z przyjemnością wspieramy utalentowanych twórców filmowych w stworzeniu nowoczesnej i zróżnicowanej etnicznie reinterpretacji kultowych produkcji. Będzie to zarówno hołd dla oryginałów, jak i przypomnienie nam o mocy, jaką daje opowiadanie historii oraz pokazywanie ludzi w sposób inkluzywny i pełny. Dużo tego inkluzywny. Trochę mi to trąci takim festiwalem w Opolu, kiedy to TVP robi, bo w tym momencie akurat już wiem, jaki jest program na najbliższy rok i znowuż będzie odgrzewany kotlet, znowuż pojawią się piosenki stare. Tak samo tutaj nie robimy nic nowego, tylko robimy, bo wiecie, to jest takie nowi, młodzi twórcy robią rzeczywiście nowe rzeczy, 20 minut, ale ja już mam gdzieś tam z tyłu głowy, że jeżeli będzie pozytywny odzew na to, jeżeli rzeczywiście ludzie się powiedzą, ale fajnie, rzeczywiście nowy pomysł i w ogóle, no to Warner Bros. Stwierdzi, no to robimy pełnometrażowe nowe wersje tych filmów, no bo kogo tam obchodzi teraz James Dean, po prostu niesamowity aktor. No nie, po prostu nie, bez sensu to jest jak dla mnie.
Co wy myślicie na ten temat? Co wy myślicie, jak wy na to patrzycie, jak wy to postrzegacie? Jestem ciekaw. Też patrzę, co piszecie. Mm, mm, dobra. Widziałem gdzieś, że serial Skarb Narodów został skasowany. Tak, anulowali chyba po drugim sezonie, czy po pierwszym, ale te filmy były świetne i klasyczne i tak dalej, bo dawały rozrywkę, a nie cieszyły Hindusów z Doliny Krzemowej i ludzi pokroju John Boyega. No oczywiście, że tak, ale w tym momencie oni stwierdzili, my robimy nową wersję. Super Sunday na TikToku, rewelacja. No nie mam pojęcia po jaką cholerę, znaczy, no wiadomo, włoska firma ma na kasu czy szmal, to jak najbardziej musi się zgadzać wszystko, no ale czy ja chcę, patrzcie na przykład jakie jaja są w tym momencie, nieraz wam mówię, to wam zaraz udostępnię, pokażę wam, tylko muszę to akurat przenieść na drugi ekran. Bardzo często wam mówię, to jest troszeczkę obok tego, co wy tutaj mówimy sobie, bardzo często wam mówię, że algorytm YouTube'owy słucha i dokładnie, jeżeli na przykład zbyt często powiem pewien kolor, to on to wychwytuje, bo na przykład w tym momencie tutaj jest, zaraz wam pokażę, mam czat i kontrolkę i ostatni komentarz Matysowego został oznaczony. Już wam pokażę, co Matysowy napisał. Cały ekran wam pokażę. Proszę bardzo, udostępnię wam w tym momencie. I tutaj pokazało się, Matysowy napisał. No, nie powiem tego, żeby nie było. I w tym momencie, patrzcie, już YouTube oznaczył go, czy pokazać ten komentarz, czy go ukryć. Bo wiadomość automatycznie przesłana do sprawdzenia. Nie ma bluzgów, nie ma żadnych wulgaryzmów, nie ma żadnych dziwnych rzeczy. Po prostu jest kolor i imię Harry. I nagle YouTube oznaczył to jako może być nieodpowiednie. Nie, pokaż, proszę bardzo. Więc dokładnie wiecie, że to nie jest to, że na przykład skruch sobie wymyśla czy coś. Dziwne rzeczy się dzieją. Czasami się dziwne rzeczy dzieją. Nie, Matysowy spokojnie, to nie o to chodzi. Ja tylko pokazuję, że czasami ten algorytm YouTube'owy działa bardzo dziwnie. O, proszę bardzo, Juventus Napoli 1-0. Bardzo mnie to cieszy. Raspadori, pięknie. Dawajcie znać, czy coś tam się fajnego dzieje. Bo ja jestem akurat w tym momencie Juventus, no wiadomo, tu Polacy, w sumie obojętnie kto wygra, będzie naprawdę fajnie. Potrafią zrobić algorytmy, które męczą twórców, a nie potrafią po ludzku odzyskiwać znakowanego kanału na YouTube. No to jest, jeszcze ostatnio pomagałem Markowi Morusowi, proszę bardzo, kolejny komentarz, teraz Łowcy Duchów jest ukryty. Markowi Morusowi pomagałem, bo ktoś mu zhakował kanał, ale udało się odzyskać rzeczywiście. Także także po prostu no słabiutko. Właściwie powinienem powiedzieć jeszcze tak, tutaj właśnie mi pokaże ten komentarz Łowcy Duchu. Powinienem jeszcze powiedzieć o Fryderykach, ich kategorii filmowej. W sumie nawet je przegapiłem, ale wiecie co, zaraz gdzieś sobie znajdę. Tutaj przyjadę i na koniec sobie pogadamy właśnie o Fryderykach, ale teraz powiemy o horrorach, panie i panowie. Kilka słów o horrorach, czyli Robert Pattinson, chyba on dzisiaj powinien być tak, jak najbardziej gwiazdą naszego odcinka. Robert Pattinson jako Dracula, gwiazda Batmana, negocjuje rolę w filmie Chloe Zhao. Podaje relację filmową na podstawie tego, co uzyskała z YouTube'a, panie i panowie. Robert Pattinson zdobył międzynarodową popularność dzięki kreacji wampira Edwarda w kasowej Sadze Zmierzch. Wywołaliście to. Wy to wywołaliście, drodzy widzowie. To dzięki wam albo przeciwko wam. Zobaczymy, jak to jest. Pozdrawiam TikTok. Teraz Brytyjczyk ma szansę wcielić się w najsłynniejszego krwiopijcę w dziejach popkultury. Dziennikarz Daniel Richman twierdzi, iż aktor negocjuje tytułową rolę w filmie Chloe Zhao pod tytułem Dracula. I teraz powiem tak, i to mówię do was zarówno, drodzy widzowie na TikToku, jak i na YouTubie. Niech ktoś poda mi jeden powód, że film Coppoli z... Patrzcie, teraz mi oczywiście zniknęło nazwisko, że film Francisa Forda Coppoli Dracula jest słaby, zestarzał się z Gary Oldmanem, zestarzał się i trzeba zrobić nową wersję. Bo ten film akurat obejrzałem sobie chyba po raz któryś tam ze 4 miesiące temu, z miesiąc wcześniej skończyłem książkę, więc miałem porównanie. I ktoś stwierdził, że trzeba zrobić nowego Draculę. Po jaką cholerę? No,
jeden, czekam na jeden powód. O tym projekcie pisaliśmy już po raz pierwszy 2 lata temu. Zapowiadany jako western sci-fi, film opowie o tym, jak hrabia Dracula budzi się po wielu latach w świecie przyszłości. Tak jak w poprzednich dziełach Żao, głównym tematem utworu będzie samotna egzystencja na marginesie społeczeństwa. Projekt powstaje dla studia Universal i ma wpisać się w nową strategię studia wymyślania na nowo kanonu jego ekranowych potworów. Taki kierunek zainicjował Niewidzialny Człowiek Lee Wanella. Zhao będzie scenarzystką, producentką i reżyserką filmu. Zawsze fascynowały mnie wampiry i idea innego, którą uosabiają, przyznaje laureatka Oscara. Jestem podekscytowana, mogąc zaproponować nową wersję tak uwielbianej postaci. Chloe zawsze kieruje swój obiektyw ku historiom pomijanych i niezrozumianych ludzi. Cieszymy się, że możemy pracować z nią nad wymyśleniem na nowo jednego z najbardziej ikonicznych outsiderów, jakie stworzyliśmy. Czy my potrzebujemy nowy film o Drakuli? No nie, bo jakiś czas temu mieliśmy Dracula Untold, taki jakiś był, i to rzeczywiście nie wyglądało dobrze, to nie było dobre, to nie było sensowne, to nie było ciekawe. Na to jakoś w tym momencie stwierdzili, że okej, no to robimy sobie. Tylko po co? Pytanie jest po co? No, niespecjalnie za bardzo ogarniam po co, no ale skoro chcą, skoro ktoś na to wyłoży, nie moje pieniądze, więc jak najbardziej niech sobie śmigają. Tak staram się akurat znaleźć nominowani i laureaci. Proszę bardzo. Może mi się uda to ogarnąć. 22, nie, 23. Ja chcę. Patrzę na Fryderyki, panie i panowie. Zlamy laureatów Fryderyków. Okej. Ale to są wszystkie kategorie? Nie. No, gdzie są te kategorie? Nie, może jakoś muszę znaleźć inną stronę. O, proszę bardzo. Więcej laureaci i nominowani. Fryderyk Awards Ceremony. Album. Dobra, zaraz sobie pomówimy o tym, a na razie patrzę, co piszecie. Ja miałam taki film Dracula 2000, nawet szło obejrzeć, pisze Lancel. Dracula Untold z Luke'em Evansem, to badziwie strasznie, zgadza się. No, robiłem nawet z tego, pamiętam, właśnie recenzję. Dawno temu. No ale po co? Po co? No niespecjalnie jakoś wiadomo. Już tutaj sprawdzamy. Fryderyki. 023, dobra. Lecimy, panie i panowie. Teraz sobie pomówimy o Fryderykach, bo przyznano właśnie nagrody. Czy mamy wszystko? Czy mamy wszystko, kto wygrał? Laureat, laureatka. Dobra. Słuchajcie, Fryderyki przyznano nie tak dawno, 2023, więc jak najbardziej świeżynki. Piosenki są jak najbardziej, ale skupimy się głównie na nagrodach, bo to jakieś dziwnie jest przedstawione. Ja tak naprawdę chciałbym mieć wszystko poukładane od A do Z, żebyśmy wiedzieli, jak to wygląda. Sekundkę, szukam tutaj już. Pokażcie mi, kto wygrał. Wielki wygrany, telewizyjne otwarcie z przyczyną. No popatrzcie, jakoś tak nie ma specjalnie, niespecjalnie jest wyniki. O, może tutaj się uda wyniki ogarnąć. Dobra, już tutaj patrzę. Wyniki ostateczne. Okej, super, mam. No, słuchajcie, Fryderyki są oczywiście nagrody muzyczne, ale nie tylko, bo rzeczywiście tam różne dają. Słuchajcie, artystą roku został Dawid Podsiadło. Okej, w porządku. Nie, wróć. Artystą roku został Mrozu. Tak, bo dominowany był Dawid Podsiadło, Ralf Kamiński, Rubens i Vito Bambino. Więc Mroz został artystą roku. W porządku. Artystką roku została nominowana na początek Agnieszka Chylińska, Brodka, Kaśka Sochacka i Natalia Schroeder i wygrała Sana. Sana została zwyciężczynią. Utworem roku został piosenka Mrozu i feat Vito Bambino Za daleko. Więc dużo. Album roku to znowuż Mrozu za album oczywiście Złote bloki. Autorka team autorski roku Mrozu Arek Sitasz. Album roku Alternatywa Brodka Sadza. Chyba nie powiem nic nowego, jak stwierdzę, że nie znam albumu Sadza. Album roku Elektronika to Scalpel za Origins. Album roku Muzyka filmowa, teatralna, ilustracyjna. Tutaj otrzymuje nagrodę Hania Rani Venice za Infinity Avantgarde Original Motion Picture Soundtrack. Okej, w porządku.
jak najbardziej. Najlepsze nagranie koncertowe Dawid Podsiadło za leśną muzykę, najlepsze nowe wykonanie, albo inaczej fit Kasia Sochacka, ostatnia prosta. Producentka Mrozu, teledysk roku Brodka za teledysk Brodka Sadza, zespół Projekt Artystyczny Roku, Miusz X zespół Śląsk. Album roku hip-hop to Szczyl Magiera 8171. Patrzymy dalej, bo akurat teraz troszeczkę jest zdjęć i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Fryderyki. Tutaj wcześniej łowca duchów, łowca duchów. A co powiesz o Fryderykach i kategorii filmowej? Ten muzyczny festiwal to kaszana do kwadratu, a ten łepek szmaciarz Darski to czub. Nawet nie wiem, powiem Ci, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o Darskiego, bo tutaj nie ma nic napisanego, a nawet jeżeli jest to, w tym momencie nie będę się zagłębiał w to. Powiedziałbym, no może nie, że o nie, ja jestem za stary, wiesz, na tą muzykę, ale jest wielu twórców, na przykład lubię Podsiadłe, Dawida Podsiadłe, lubię kilka innych artystów, ale to bardziej na zasadzie jedna piosenka tutaj, jedna piosenka tam, na przykład Ralf Kamiński, jest Bal u Rafa, podoba mi się ta piosenka i tyle. I tyle rzeczywiście. Michał Szpak na przykład, podobały mi się piosenki jego kiedyś, teraz troszeczkę wydaje mi się już jest za bardzo odjechał w kosmos, ale no, nie nadążam za tym. Jak dla mnie Fryderyki to głównie impreza, gdzie nagrodzeni wylewają swoje frustracje polityczne typu niech się PiS i prezesa i oklaski, zwłaszcza od lat. No wie, że coś w tym jest. U mnie ostatnio na słuchawkach nowa Metallica, bardzo mi podszedł nowy album. No i to rzeczywiście Matysowe to jest bardzo dobre stwierdzenie. U mnie ostatnio na słuchawkach to cały czas raczej lecą jakieś tam audiobooki w pracy, czy coś takiego. A muzyczny to ja się zatrzymałem dawno temu pewnie. Ostatnim albumem, który tak naprawdę od A do Z przesłuchałem, to musiałbym powiedzieć, że to jest pewnie albo Clint Wood, albo Damian Ukedże. Gdzieś tak jakoś rzeczywiście trochę tego minęło, chociaż możliwe, że to ostatni album Iron Maiden. Słuchajcie, dziękuję bardzo za wszystkie łapencje. Naprawdę bardzo mnie to cieszy. Ponad 100 ich jest na TikToku i 14 polubień na YouTubie. Jest niesamowicie, że tak jest. Iron wbijaj dość Maćka zbijać atmosferę. No, sam Znergal coś zaczął gadać o PiS i tak dalej i Kościół też powinny rządzić siły demokratyczne, takie coś. No wiesz co, różnie to jest. Tak mi się wydaje, że głównie te polskie właśnie festiwale, gdzie przyznawane są nagrody cały czas tak naprawdę dla tych samych ludków, no to są powiedzmy tylko i wyłącznie po to, żeby powiedzieć, kogo lubię, kogo kocham i kogo po prostu nienawidzę. U mnie na Słowaka ostatnio utwory In My Head I'm Good przez streamy na Twitchu. No widzisz coś w tym jest. No różnie jest rzeczywiście. To jest o tyle dobre, że tych wszelkiego rodzaju gatunków muzycznych mamy, nie odkryję Ameryki, jak powiem, że coraz więcej, ale chodzi o to, że one są coraz bardziej wyraźne i mamy coraz bardziej wyrazistych artystów. Wiadomo, że niekoniecznie wszyscy są dobrze, ciekawie odbierani, no ale jest po prostu, według mnie jest kilku ciekawych artystów, jest kilku takich, którzy się odkleili w tym momencie i jest przerost formy nad treścią, gdzie na początku na przykład lubiłem sobie posłuchać, a teraz to już stwierdzam, że nie, dziękuję bardzo, ja niespecjalnie ogarniam. Jest kilka gwiazd, które spadły na tyłek, bo nie wiedziały, kiedy ze sceny trzeba zejść niepokonanym, a jest kilka zespołów, które naprawdę coś tam ciekawego robią i mam nadzieję, że w przyszłości zawitają i będzie to rzeczywiście coraz ciekawsza rzecz. Ralf Kamiński znowu wczoraj w sukni ślubnej i zrobiła się z tego afera, czyli kolejna gównoburza. Z nich wszystkich najbardziej lubię Kwiat Jabłoni, fajni młodzi ludzie, fajnie śpiewają teksty. No słuchajcie, no coś w tym jest, ja Kwiat Jabłoni bardzo lubię. Ja lubię sobie na przykład posłuchać Łydkę Grubasa. W poniedziałek na przykład udało mi się i byłem na koncercie zespołu nomen omen metalowego Nocny Kochanek. Pojechałem do Kork na koncert, świetna sprawa. Więc jest kilka takich nieoczywistych zespołów, które wiele inaczej powiem, wiele lat temu dostaliśmy, że tak powiem, najpierw zanim pojawiły się w przestrzeni publicznej zespoły Łzy oraz Ich Troje, to my usłyszeliśmy o nich kupując kasety, płyty i tak dalej, bo rzeczywiście Ich Troje dopiero się wybili przy okazji trzeciej, tam czwartej płyty, a Łzy też wydali kilka, nawet przecież pamiętam, wokalistka pojawiła się w szansy na sukces i się nie udało.
ale rzeczywiście tak to było i tutaj również jest, bo jak na przykład włączyć sobie przystanek Woodstock, czy tam, przepraszam bardzo, teraz Poland Rock Festival, jest wielu fajnych artystów, którzy są niespecjalnie bardzo znani. Jelonka, naprawdę uwielbiam Jelonka, mógłbym słuchać całymi dniami, całymi nocami, więc rzeczywiście jest mnóstwo. Łydka Grubasa też właśnie w ten sposób, pamiętasz chyba Rapapara, to w ogóle tyle razy leciało ten, a Adelaida przecież no to jest teledysk jest uosobieniem predatorowości, jeżeli tak można powiedzieć, więc rzeczywiście jest tych rzeczywiście rzeczy dużo. Nawet posłuchajcie nowe wersje piosenek Majki Jeżowskiej, a ja wolę moją mamę w wersji rockowo-metalowej, to jest coś pięknego po prostu. Także jest bardzo, bardzo dobrze. Nocny Kochanek mi się z Blok Ekipą kojarzy. No, wielkie hity oczywiście było oczywiście Minerał, wiadomo jaki, Biały koń na białym rycerzu i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie utwory, które możecie znać, kojarzyć, no to jest Krzysztof Sokołowski, mega głos, mega wypada w tych kawałkach jako Polish Metal Alliance. W ogóle motyw jest taki, że mały klub to naprawdę był, grali w Cypress Avenue i rzeczywiście może było ze 100-150 osób, ale po koncercie przyszli, przybili pionę, porobili sobie zdjęcia, stanęli, jak chciałeś pogadać, gadali i naprawdę totalny luz, nie ma to, patrz, jestem wielką gwiazdą, więc tutaj nie, spokojnie, na luzaku, pogadał, pożartował, porobił sobie zdjęcia, syn znajomego był, powiedział mu o tym, że gra na skrzypcach w ogóle i tak dalej, no to ten mu mówi właśnie, spraw sobie Jelonka, to, tamto, naprawdę fajny, skromny facet, jak najbardziej. Nie ma problemu. Skala głosu Krzysztofa jest masakryczna w kawałku Painkiller, robi mega robotę. On mi przypomina młodego Bruce'a Dickinsona z Iron Maiden. Rzeczywiście jest niesamowity w tym aspekcie. Słuchajcie, w przyszłym tygodniu będzie grubo, chciałbym rzec, bo jutro mam nadzieję, że wleci kolejna recenzja. Jeszcze nie wiem w tym momencie, co to będzie. Czy będzie to Mandalorianin, trzeci sezon, czy będzie to Rainfield. No nie będzie to niestety Martwe Zło, bo jeszcze nie widziałem, więc pewnie dopiero się jutro, mam nadzieję, uda mi obejrzeć. We środę zaczynamy omawiać nową serię w cyklu kultowe horrory, czyli Omen. Zaczynamy od filmu z Gregory Peckiem, więc sobie o tym pogadamy i to właśnie wtedy będziecie głosowali. Przez tydzień będziecie mieli możliwość zagłosowania na to, co dalej, a później no lecimy oczywiście. Za tydzień widzimy się na żywo. Mam 2 gości potwierdzonych, ale nie będę mówił kto, co, gdzie, jak, bo musimy dograć daty, bo się okazało, że jeden gentleman jest to facet z TV, no i mówi, że ze zbyt dużym wyprzedzeniem nie może mi podać daty, więc załatwiamy, a jeszcze z kilkoma innymi też trzeba dograć pewne szczegóły, więc wiadomo jak to będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko super ekstra fajnie. Będzie niespodziewanka? Tak, będzie niespodziewanka jak najbardziej, ale to jeszcze chyba nie za tydzień. Chociaż wiecie, no czasami jest tak, że nagle się może okazać, że jak najbardziej może się uda, że będzie super. Miało się wtyki, jak się zorganizowała impreza, a to chodzi o to, że czarodziejską wodę. No słuchaj, będzie Wegeta, nie będzie. Aczkolwiek powiem i tylko zdradzę troszeczkę, to pewnie sobie wspierający zobaczą z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, planuję zrobić coś właśnie z tematyką Wegety, więc bo ja wiem, że ja cały czas wam jestem winien recenzję jego filmu, tego Niewidzialna Wojna, czy jak to się nazywa, tej jego biografii i wiszę wam live'a z Michem Szczepańskim, no ale mówię, jeszcze nie obejrzałem, wiem, że jest na Kanal Plus online i mam możliwość obejrzenia, tylko jakoś tak się nie mogę zebrać, żeby to w końcu wziąć i obejrzeć, ale coś, spokojnie, coś na rzeczy jest, coś na rzeczy będzie. W każdym razie na pewno będą nowe recenzje, na pewno będą shorty, a na żywo oczywiście, że tak, widzimy się w niedzielę 21:30 czasu polskiego, więc co? Streszczenie Niewidzialnej Wojny kadr po kadrze? Nie no, albo coś takiego jak zrobiliśmy z Galerianem, tak? My tak omawialiśmy chyba Ptakodemię, jak robiliśmy ten podcast, że tam może nie klatka po klatce, ale to na zasadzie scena po scenie, żeśmy robili, omawialiśmy, mówiliśmy, a tutaj to, a tutaj. No nie no. Nie. Tak, wiem, że jest na Amazonie, ale nie mam. Mimo że mam polskiego Amazona wykupionego, nie mam, jest zablokowany, bo nawet sprawdzałem ostatnio, tak samo jak sprawdzałem, jest ten dokument o Lewandowskim, również nie mam do obejrzenia. Jest blokada geograficzna, czy jakoś tak to się nazywa, więc niestety tego nie mogę obejrzeć. No ale tak to, panie i panowie, jest. Dziękuję bardzo, z mojej strony to wszystko.
Dziękuję pięknie za wszystkie łapy w górę, za wszystkie suby. Widzimy się za tydzień? Oczywiście, że tak. Innej opcji nie ma. Cześć ludziska.